No to tak jak inni zbierają tam jakieś znaczki albo samochody, to ja zbierałem rośliny i po prostu tylko nie miałem gdzie ich posadzić. Dlatego jak zarobiłem troszeczkę pieniędzy na ziołach, to kupiłem tą działkę. A to były normalnie pola takie no, bardzo słabej jakości ziemia. Tu zawsze rosło tylko żyto, to taka roślina najmniej wymagająca. W tej chwili rośnie tu około 2000 gatunków roślin o bardzo różnych wymaganiach. Tu nigdy nie stosowałem żadnych środków ochrony ani nawozów takich syntetycznych. I w tej chwili jak mówię rolnikom, że to jest 6. klasa ziemi, czyli taka najgorsza, to niektórzy nie wierzą, mówią, że ja tego dopiero jak pokazuję im obok taką profil glebowy czy tego, to wtedy mówią, że faktycznie. Podział jest no, od 1. do 6. w Polsce, jest jeszcze 6. Z. No, to jest pod zalesienie tylko się nadaje i właśnie też częściowo taką mam tutaj. Ten rejon Polski w ogóle w związku z tym, że to są takie małe wioski, no, są bardzo słabe ziemie, to mieszkańcy próbowali sobie dorabiać jak mogli. Tutaj w tym przypadku u nas to było najczęściej zbieractwo ziół, grzybów i jagód. A zioła można zbierać prawie cały rok, więc to było dość ważne. Dla wielu w ogóle rodzin to było główne źródło utrzymania nawet. Nazywa się Mirosław Angielczyk. Od dziecka zajmuje się ziołami. Od dziecka dlatego, że jako dziecko byłem zbieraczem ziół. Zbierałem zioła zarobkowo i zbierałem je na własne potrzeby również. Moja babcia wiedziała trochę więcej o ziołach niż jej sąsiadki, a jej mama znów to była w ogóle taką akuszerką tutaj taką lokalną. Miała kilka wiosek, gdzie jeździła, odbierała porody, no ale też miała dość dużą wiedzę na temat ziół, ponieważ tych ziół używała przy różnych tam zabiegach właśnie okołoporodowych szczególnie, ale to mówię tylko o tym dlatego, że wydaje mi się, że w jakiś sposób te zainteresowania miałem jakby w genach, ponieważ od dziecka bardzo zaczęło mnie pasjonować ten temat przyrody w ogóle. Dzieciństwo wyglądało tutaj w tym rejonie właśnie Polski tak, że pasło się krowy najczęściej ze starszymi, z najstarszym pokoleniem, w moim przypadku to była babcia. No i przy okazji zbierało się zioła, a w związku z tym, że najczęściej robiło to i jej sąsiadki i tak dalej, więc bardzo dużo o tych ziołach rozmawiały, mówiły, wspominały swoje historie, jak one były dzieckiem. Jeśli moja babcia, mając 80 lat, mówiła, że jak ona była dzieckiem, to jej mama mówiła automatycznie, mogłem się cofać w tych informacjach czy zdobywaniu wiedzy o ponad 100 lat do tyłu, można powiedzieć. Jednego jestem pewien, że przede wszystkim jeśli mamy jakiekolwiek zainteresowania, jakaś praca sprawia nam przyjemność, czy jakaś dziedzina sprawia nam przyjemność, czy lubimy to powinniśmy raczej iść w tym kierunku i w tym kierunku się rozwijać, ponieważ no, często jest tak, że ludzie próbują robić to, bo coś jest bardzo modne albo dobrze opłacalne, albo tego, ale to przecież się może z biegiem czasu zmienić. Dlaczego ja na przykład robię to, co robię? Ja jako student dorabiałem sobie w różnych pracach w Warszawie i miałem punkty takie przełomowe. Pamiętam, myję w Warszawie okno w jakimś biurowcu, od wewnątrz i siedzi jakiś pan, urzędnik. Była godzina po 2, więc on pracował do 3 i ja myłem te okna i go obserwowałem, a on co kilka minut patrzył na zegarek, nie? I tam suwał szufladą, coś tam. Po prostu widziałem, jak on strasznie się męczy, że jak ta praca mu nie sprawia satysfakcji ani przyjemności. Ja tak myjąc to okno pomyślałem, że praca zajmuje mi większość mojego życia czynnego takiego i nie może być tak, że ja tej pracy nie lubię. A ja już byłem na 5. roku i trzeba było podejmować decyzję o tym, co będę później w życiu robił. Miałem różne propozycje pracy już składane. Zielarstwo zawsze kojarzyło się na wsi z takim, no robiła to taka najbiedniejsza taka jakby klasa ludzi, że nie mieli gospodarstwa, nie mieli tego, więc w ten sposób sobie dorabiali i tak to było utożsamiane i było bardzo trudno te stereotypy przełamać. Jak wróciłem, postanowiłem, że będę zajmował się ziołami. No i wróciłem na wieś i tutaj zacząłem, bo pozbierałem, ja wcześniej oczywiście nie działałem w ciemno, bo wcześniej zrobiłem taki wywiad z sklepami w sklepach zielarskich w Warszawie, czy jest zapotrzebowanie na zioła, czy czegoś brakuje, czy są jakieś niedobory pewnych tam, nie wiem, gatunków. A oni mi powiedzieli, no jasne, no przecież tego brakuje, tego, a ja myślałem od razu, no jak może brakować, przecież to rośnie koło mojej wioski, tu rośnie to, co on mówi, tu rośnie to, co on mówi, to wystarczy tylko jakoś
zapakować i im przywieźć. No i tak się umówiłem z tymi sklepami, że będę im te zioła dostarczał. Na początku przez pierwszy rok to były 2 torby i plecak raz w tygodniu dostarczałem, bo no tyle mogłem dowieźć autobusem. Jest to niezwykle ważne, że jeśli masz jakieś odrobiny, chociaż zdeterminowane zainteresowania, to powinieneś to wykorzystać. To zdecydowało o tym, że w jakiś sposób odniosłem jednak sukces. A widziałem też wiele przykładów, że w tej branży chcieli pracować ludzie, tylko myśleli, że na przykład patrząc na mnie, że ale to kasa, tutaj buduję coś, tutaj coś buduję, to ja spróbuję. I mi to po prostu oczywiście nie wychodziło, no bo nie mieli do tego ani zapału, ani serca i na tym się tak nie znali. A ja jeszcze musiałem pokonać tutaj opór mojej rodziny i tutaj trochę wyśmiewanie się mieszkańców mojej wioski, że chyba nieprawda, że studiowałem, że prawdopodobnie nawet i słyszałem od jednej z osób z wioski, że być może siedziałem w więzieniu, a rodzice mówili, że studiowałem, bo przecież śmieszne, że to wraca i zaczyna chodzić gdzieś tam po łąkach i zbierać zioła. No nie było to łatwe, ale uparcie się przy tym, że ja powiedziałem jednak moim rodzicom, że będę zajmował się ziołami, no to były takie zwrotne momenty jakby w moim życiu z pewnością. No, tak. No i założyłem taką maleńką firmę, zbiór ziół i sprzedaż tych ziół. Na początku to przez pierwszy rok to byłem ja sam, a później zacząłem korzystać już z pracy innych zbieraczy ziół, a ja tylko zajmowałem się bardziej już rozwożeniem tych ziół. Po roku zacząłem zatrudniać już pierwszych pracowników. Zresztą w ogóle na początku moja praca, ja nie miałem pieniędzy, w ogóle to ludzie przynosili zioła, a ja im płaciłem dopiero za kilka miesięcy często i oni bo wiedzieli, że jeśli ja im tych pieniędzy nie oddam, to oddadzą im moi rodzice, nie? Bo to takie tutaj były zasady. No. Więc jakby dlatego w innym rejonie, gdybym zaczął moją pracę zupełnie gdzieś w innym rejonie, skąd nie pochodzę, to byłoby to niemożliwe. Zbudowałem pierwszy budynek, tak to powoli się rozwijało. To był rok, początek 1990. A w 2007 roku kupiłem tutaj pierwsze budynki, ten zakład jakby związany z przetwórstwem na terenie, który otrzymałem od rodziców, a później już ten teren tutaj to już jakby kupiłem od sąsiadów. To miejsce, gdzie jesteśmy, to nazywa się Ziołowy Zakątek i bardzo ważnym częścią tej działalności to jest prowadzenie ogrodu botanicznego, ponieważ ten mój hobbystyczny ogród po kilku latach został zarejestrowany przez Ministerstwo Środowiska jako ogród botaniczny. W tej chwili jest to jedna z największych kolekcji w ogóle ziół w Europie. No i w ten sposób jakby prowadząc ten ogród realizuję te swoje marzenia z dzieciństwa, żeby zostać przyrodnikiem, takim botanikiem, przyrodnikiem, tak. Prowadzenie takiego ogrodu, z którego nie zbiera się plonów, bo nie zbiera się, ponieważ my zbieramy tylko nasiona i tymi nasionami dzielimy się z ogrodami na całym świecie, można powiedzieć. Co prawda w Europie, to jest większość krajów w Europie, bo to jest taka wymiana, takim obowiązkiem takich miejsc jak to, ogród botaniczny, jest jakby ogłaszanie, jakie mamy z rośliny, a szczególnie jeśli chodzi tu o rośliny rzadkie, zagrożone. I trzeba publikować to, jakie mamy te rośliny, jakie mamy nasiona. I jeśli w innym ogrodzie, gdziekolwiek na świecie ktoś potrzebowałby takich nasion, jakie my mamy, to naszym obowiązkiem jest wysłanie tych nasion. Tak samo ja w ten sam sposób pozyskuję nasiona z innych ogrodów. To jest ogród prywatny, więc nie dostaję żadnych dotacji, bo ogrody takie państwowe, one są finansowane z różnych źródeł, są to najczęściej albo te ogrody są albo przy uczelniach, przy jednostkach jakichś tam naukowych, czy takie należą do samorządów. No i tam są jakby jakieś źródła finansowania. My takich źródeł finansowania nie mamy, więc jakby żeby móc taki ogród utrzymać, dlatego ta sfera taka usług jest tutaj jakby rozwijana, czyli chociażby nocowanie, usługi związane właśnie z prowadzeniem jakichś zajęć, żywieniem naszych gości. To nam pozwala jakby pokrywać te koszty. Babalski powiedział mi, że robicie coś wyjątkowego, coś specjalnego, ale w dzisiejszym świecie dlaczego jest tak wyjątkowy i dlaczego nie są więcej miejscach, które działają w podobnym sposobem?
My na przykład tylko z lasu skupujemy prawie 200 gatunków, a w ogóle mamy na stanie prawie 600 gatunków roślin. Te rośliny, znaczy surowców z różnych roślin. I wyobraźmy sobie, że trzeba teraz uporządkować harmonogram skupu tych ziół, zbierania, ponieważ zbiera się zioła, jeśli teraz na przykład kwitnie lipa. Lipa, teraz zaczyna kwitnąć lipa, tak? Więc my musimy wybrać najbardziej odpowiednie, a jest to zaledwie może maksymalnie 2 tygodnie zbioru, a musimy nazbierać na cały rok. I jest podobnie z każdym gatunkiem. Jest krótki okres jakby zdobywania tego surowca, który musi wystarczyć nam na cały rok. Więc jakby to jest dość trudno zorganizować. I jeśli ktoś nie ma w tym doświadczenia, a najczęściej nie ma, to bardzo szybko dochodzi do wniosku, że sobie nie może nie poradzić z tym. Nie? Więc my, jeśli mamy naszych zbieraczy ziół, którzy dla nas pracują od wielu, wielu lat, to my mówimy im, w tym tygodniu zbieramy to. Innych ziół nie zbierajcie, ponieważ te inne zioła będą za tydzień albo będą za 2 tygodnie, a ta roślina przekwitnie. Nie? I jest to tu nie ma żadnej takiej centralizacji, że gdzieś tam jakieś etapy, my to wszystko zarządzamy tym bezpośrednio od jakby firmy, od zakładu do tego podstawowego zbieracza ziół. W innych branżach na pewno powstaje dużo więcej konkurencji, czy osób, które chcą to samo robić. W tej branży jest zaledwie kilka firm w Polsce i więcej nie powstaje. Czy wiesz, ile osób odwiedzają Was co roku? Czy jest jakaś statystyka? Około 100 000 osób. Wow. To jest bardzo dużo. Ja jak tutaj robiłem początek i tego, to w ogóle nie spodziewałem się tego, nie? Że tak będzie. No jest jakiś cały kampus. Ale to jest coś pięknego. Jak stare są te obiekty? Te obiekty do 2007 roku to były pola, tu nie było żadnych obiektów. Te obiekty zostały przeniesione z okolicznych wiosek. Po prostu tam, gdzie stały, zostały rozebrane i przeniesione tutaj w jedno miejsce. Najczęściej one były w bardzo złym stanie, niektóre się zawalały, więc po prostu ja je kupowałem w nielicznych przypadkach. Ludzie mi je oddawali. Ja nie chcę, żeby to tak patetycznie bardzo brzmiało, ale ja naprawdę to stare budownictwo, w ogóle ta stara wieś bardzo niezwykle mi się podobała zawsze. Nie? Zawsze myślałem, że ile pokoleń mieszkało w takim budynku, że ktoś to kiedyś zbudował, ile ludzi się tam w takich budynkach rodziło, umierało, to były całe historie, a później te budynki są nagle rozcięte, piłami palone i to bardzo mi szkoda było zawsze takich historii. Tutaj są pokoje i jest taka salka mała na zajęcia różnego rodzaju. Także to jest dla takich małych, tu może być taka grupa 20 kilka osób. No i jest oddzielna tutaj taka sala, gdzie można jakieś zajęcia prowadzić, a tak naprawdę tutaj że chcemy tutaj szkolić ludzi, co można uzyskać z lasu i co z tym zrobić. Ten dom ma ze 150 lat. A ten dach jest... Mech. To jest taki, najpierw to jest kładziony taki mech, a później co wiatr wniesie, nie? To wyrastają różne rośliny. Ale to jest jakiś stary metoda? Tak było kiedyś 150 lat temu? Nie sądzę. Kryto tutaj głównie słomą. Można sobie wyobrazić, jak ten budynek stał gdzieś kiedyś w jakiejś maleńkiej wioseczce i tu uczniowie chodzili do szkoły i to była ich szkoła. Czy powiedziałbyś, że jesteś sentymentalny człowiek? Ja jestem aż za bardzo sentymentalny. Czasami jakby wręcz bardzo łatwo się wzruszam, bo ja sobie to wszystko wyobrażam, bo ja chodziłem do podobnej szkółki takiej podstawowej, która też była taka maleńka i moja babcia opowiadała, jak chodziła do takiej szkoły właśnie tego typu. Jak ją pytałem, ona mówi, no tak, chodziliśmy zimą, bo latem jak było dużo roboty, to nas do tej szkoły nie puszczali. Nie? Głównie chodzili zimą, a latem to tak jak pewnie jak deszcz padał, nie? Jak był czas, bo tak to musieli pracować w polu. Ale bo dużo z tych starszych ludzi nosiło mi zioła i jak się podpisywali, to najczęściej mieli przepiękny charakter pisma, taką wręcz kaligrafię, nie? A teraz uczymy się, kończymy studia, szkoły, a piszemy najczęściej, jak to się u nas mówi, jak kura pazurem, tak? Ile masz lat? 60. Ja widzę, że są bardzo dużo takie cytaty od różnych znanych ludzi. Czy to był twój pomysł? Tak, bo ja bardzo oprócz
ziół bardzo lubiłem filologię polską i interesowałem się trochę poezją. I tutaj nie mam klucza do tej szafy, bo tu mam takie białe kruki, unikatowe książki, których być może w Polsce mam tylko ja, albo gdzieś tam w bibliotekach narodowych, albo coś takiego. Kupowałem je, gromadziłem od bardzo wielu lat. Bardzo dużo kupiłem tych książek na Ukrainie, po polsku, ale też kupiłem na Białorusi. Najstarsze to mają około 200 lat. I tutaj książki, taka literatura to już jest z likwidowanych szkół tutaj podstawowych w okolicy. I tak, żeby sobie ludzie mogli, jak na przykład pada deszcz, to wziąć i poczytać w pokojach. Bo w tej chwili dla młodzieży wydaje się, że wszystko jest w internecie, nie? Ale ja tak nie uważam. Wszystkiego nie ma w internecie. Szczególnie mnie interesuje takie bardzo stare podejście, czy stara wiedza, taka zapomniana często. Ludzie młodzi szczególnie bardzo szybko chcą wszystko jakby tak coś zacząć, skończyć, żeby to było, a ja podchodzę tak jak myślę, jak kiedyś budowano te katedry wielkie i tak dalej, i budowano to 150 lat, to ten, który zaczynał, to nie kończył tego, oczywiście nie miał szansy, tylko może dopiero jego wnuk. Jak ogrody botaniczne zakładano, to również ci, co sadzili te ogrody, jakieś założenia robili, sadzili szczególnie drzewa, krzewy, to oczywiście, że często nawet nie doczekali, aż ta roślina zakwitnie, bo to, co jest najciekawsze, a jednak to robiono, nie? Z myślą, że to ktoś kiedyś jakby następne pokolenia jakby będą się tym cieszyć. Gdyby ktoś chciał oddać jakąś książkę, to bardzo proszę, ja do mojej biblioteki przyjmę. A powiedz mi, jeżeli mógłbyś polecić jeden książkę dla początkujących, ludzie, którzy nie wiedzą nic na temat ziołach, czy jest jakiś Biblia, nie wiem, jakiś... Ona jest trochę zniszczona, ale są wznowienia tej książki, widziałem, bo ja kupiłem tą w antykwariacie. I to jest bardzo autentyczne informacje, takie nienaciągane, nie tego. Tą książkę napisał profesor, który był farmaceutą, ale bardzo przez całe swoje życie promował zioła. No, był jednym z najbardziej znanych takich postaci, które zajmują się tym tematem zielarskim w Polsce. Nie tylko dla początkujących, to jest po prostu bardzo rzetelna wiedza. Kiedy mówimy o tej budynki, ja wiem, że był przesuwany, ale jak stare one są? Najstarszy ma ponad 300 lat, a takich powyżej 100 lat to jest dużo. Czy jest dużo suszy w tym roku tutaj? Bardzo dużo, bardzo dużo. Ale radzicie z tym? No radzę, właśnie nie do końca, ponieważ nie tu, gdzie najważniejsze, czyli w ogrodzie tutaj, to sobie radzę. Ale na polach uprawnych to nie wszędzie. Przez kilka ostatnich lat tak jest. Te lata cały czas czegoś się wydawało, a to może w tym roku tylko tak, a może w tym roku tylko tak, a może będzie lepiej, a to się w ogóle nie poprawia, tylko wręcz przeciwnie. Tam jest przetwórnia czy coś? Tak. Tyle samochodów. To są gości czy pracownicy? Nie, to są pracownicy. Chyba może to jest największe gospodarstwo, gdzie byłem do tej pory. My mamy około 1500 produktów różnych. W powiecie są więksi pracodawcy na pewno, ale w naszej, czy w takim miasteczku powiatowym, w Siemiatyczach, ale tutaj na terenie naszej gminy to zdecydowanie jestem największym pracodawcą. W sumie w tym całym takim przedsięwzięciu to jest jakieś 350 osób. Nie liczę pracowników sezonowych, czy praktykantów, czy stażystów. Niektórzy pracują już tutaj już 20 lat. A jakie są wasze najbardziej popularne produkty? A myślę, że to są jednak zioła cały czas, bo my teraz troszeczkę mamy taki dość szeroki asortyment, bo i produkty związane z przetwórstwem warzyw, owoców, ale też tłoczenie olejów, ale nadal te produkty, które na początku zaczęliśmy wytwarzać, czyli zioła. Tu pakujemy ręcznie zioła, bo część pakujemy maszynowo, część ręcznie. Tutaj akurat tej części to jest taka praca, że dosłownie szufelką się sypie z miski do opakowań. W większości robimy to maszynami, ale tutaj albo to są takie zioła, które sypią się problematycznie, bo są na przykład zawiesiste, są wieloskładnikowe, gdzie mogły być tam później nierówne przy sypaniu maszynowym, nierówne proporcje być. A to jest właśnie ta żubrówka, czyli ta trawa, która rośnie tylko tutaj, w tym rejonie. No i to jest taki właśnie to, co nie da się spakować maszynowo w ogóle.
musi być odliczone ileś tam trawek do opakowania, 12 chyba. No bo to jest na ilość butelek wódki w jednym opakowaniu. A później to jest, trzeba tam zgiąć, nie? Włożyć do opakowania foliowego i oznakować tego. No. To jest ten gatunek, który my też próbujemy w tej chwili wdrożyć do uprawy. A tutaj co pakujecie? A, coś w słoiczki. A co to jest? Papryka, tak? Papryka. Papryka wędzona w słodki. A z tego miejsca to są też produkty, one są w sklepach w Chicago również. Tak? Tak. Tylko w większość polonijnych sklepach, ale są. No. Co się dzieje tutaj? No tutaj jest jakby, powstaje herbatka, taka w saszetkach. O, no. Maszyna po prostu nasypuje w saszetki, później jakby tą saszetkę wkłada w kopertkę, no i tyle. A później pracownicy wkładają to do opakowań. Na godzinę? Na godzinę ile herbaty jest produkowane? 100 na minutę, tak? A to jest bardzo stara maszyna, jedna z najstarszych. Ona ma pewnie ze 30 lat, nie? A, naprawdę? Tak, tak. No, jest fascynujące, ja lubię takie rzeczy. Jest produkt, taka herbata dość zawiesista, taka po prostu, o, i ona się szybko nie nasypie, dlatego jest cykl taki powolny, nie? Jeśli coś jest takie mocno się usypuje, to wtedy można dużo szybciej nasypać, nie? A tutaj jest inne. To są akurat maszyny produkcji argentyńskiej, nie? Aha. Ale mamy takie najnowsze włoskie, ale ona w tej chwili ma jakieś tam uszkodzone sprzęgło czy coś i nie tego. No tutaj jakby te surowce, jak mówię, herbaty zielone czy czarne, to kupujemy bezpośrednio ze Sri Lanki. Ja byłem kilka lat temu, tam pojechałem objechać kilka takich gospodarstw, które produkują firm, które produkują te herbaty. Oni tam pokazywali nam swoje plantacje tych herbat. To jest tak, wygląda jak zwykła trawa, wydaje się, prawda? A ona, jak ją poznać? Na spodniej stronie liścia, ona jest taka biaława, lekko. I tutaj, jeśli pociągniemy po spodniej stronie liścia, tak, to mamy taki biały, to jest kumaryna. To jest to, co jest substancją aktywną w tej roślinie, w tej trawie. Dlatego właśnie ten przemysł spirytusowy, jakby wcześniej zaprawiano tą trawą samogonkę, bo samogonki były kiedyś takie śmierdzące, słabej jakości. I żeby poprawić walory smakowe, to dodawano taką trawę i później jakby już taki formalny przemysł spirytusowy jakby zapożyczył tą metodę i dodaje się teraz do wódki, no bo to jest najbardziej znana wódka eksportowa, tak? On naturalnie występuje tylko tutaj, w tych lasach na wschodniej części Polski. Jeszcze z 50 km i naturalny zasięg tego gatunku się kończy. Co się dzieje tutaj? Tutaj suszymy płyn. Wygląda jak browar. Bo tak, jeśli coś jest ziołem, nie, wszystko jedno, mamy jakiś liść, tak? O, liść. I ten liść możemy ususzyć bez problemów na jakichś sitach. Wystarczy go położyć i tam różne tam formy są tych suszarni, ale jeśli to jest płyn, a chcemy ususzyć na przykład sok z pokrzywy, albo sok z innej rośliny, albo ekstrakt na przykład z jakiejś rośliny, czyli to też jest w rodzaju płynu, no to nie ususzymy w takiej normalnej suszarni, ale ususzymy to w takim urządzeniu jak tutaj. To polega na tym, że ta ciecz jest rozpylana na mgłę i opada. W czasie opadania jest od dołu taki nadmuch gorącego powietrza i ta ciecz, zanim opadnie, to opada w postaci proszku. No i tutaj właśnie, głównie to suszymy soki roślinne i ekstrakty do kosmetyków. A te soki roślinne później wykorzystujemy na przykład chociażby jak u nas to do produkcji kisieli. Ale też można z tego później dla turystów różnego rodzaju robić takie soki suszone, żeby dużo nie dźwigali, żeby później mogli tylko dodać wody i zrobić sobie taki sok naturalny. To jest jeszcze inne urządzenie, bo to jest tak zwany liofilizator, czyli to jest
specjalny rodzaj suszenia, gdzie produkt wysuszony ma prawie identyczne cechy niż produkt świeży. Przy tym rodzaju suszenia praktycznie nie używa się temperatury, ponieważ jest to jakby bezpośrednio ze stanu zamrożonego przechodzi w stan suchy. I to jest na przykład suszona, liofilizowana, czyli suszona tą metodą owoc dzikiej róży. Myślę, że ludzie będą ciekawi, co to jest ten dźwięk. A ten dźwięk to jest, jak ten proszek się suszy, opada, to może osiadać na ściankach, na obudowie tego urządzenia i tam wewnątrz jest taki tłuczek, że tak powiem w wyobraźni, który uderza o obudowę, żeby ten proszek strząknąć do dołu, nie? Inaczej bez tego to by się nastąpiło zalepienie ścianek. Z badań w laboratorium wynika, że 1200 mg witaminy C. No praktycznie tyle, co produkt świeży. Tak naprawdę to z przeliczeń wynika, że wystarczyłoby dosłownie 2-3 owoce. Jest zapotrzebowanie pokryte całodzienne na witaminę C tylko z tego, nie? Więc dlatego mówiłem, że nie musimy się suplementować tą witaminą, ponieważ mamy i takiej dość dużo w różnego rodzaju produktach. A już w róży to w ogóle jest to rekordowo dużo. A jest ciekawa historia te stare maszyny? To jest maszyna, która pierwsze służyła do krojenia ziół. Tak naprawdę pierwotnie ta maszyna była produkowana, to jest firma Skoda. To było urządzenie do krojenia tytoniu na papierosy, ale no, czasami służyła do też krojenia ziół. I to była pierwsza maszyna, która przez ileś lat tutaj jest tego. W tej chwili mamy nowoczesne maszyny, nowe i tego. Ale jest bardzo ciekawe. I lubię te kolory też, jak to wszystko jest. No, nawet widzisz, Skoda. Tak. Ona tu miała być wyremontowana, znaczy nie wyremontowana, tylko tak trochę, żeby na pamiątkę, nie? A zobacz, te stare guziki. Kupienie takiej maszyny to była w tych czasach 30 lat temu, to były moje niezwykłe marzenie takie, no. Tu robimy takie bardzo specjalne herbatki. Dzień dobry. Bo czasami jakby klienci ekologiczni chcą, na przykład mówią, a jak jest saszetka, nie, że tam mówi, no tak, mówią, ale tutaj no dobrze, surowiec ekologiczny, ale ta saszetka, nie? Nitka, że jest, albo klej, albo coś, nie? A tutaj jest taka propozycja dla takich klientów, którzy tak bardzo ekologicznie tego, że tutaj nie ma nic, nie? No, a jednocześnie jest to porcja. Bo można oczywiście dać zioła, które trzeba później gdzieś nasypać łyżką, ale tu jest obniżona porcja. Dodatkowo to jest, musi być super jakość, dlatego że te surowce są suszone tą metodą liofilizacji, czyli że mają taki pierwotny skład, jakby no super musi być jakość, bo to wszystko też widać. No i jest to robione ręcznie. No tu tylko jedynie jest jakby takie dwie kawałeczki łodygi z trzciny i to jest wszystko, co dodano oprócz tych ziół. Po prostu jest to ręczne takie utkanie. No i te herbaty były na targach na przykład w Paryżu i one były tam, zawsze się typuje 50 najbardziej oryginalnych produktów, to tam na 100 000 produktów właśnie te herbaty znalazły się wśród tych 50, nie? To jest tego, no. Jak ona się nazywa? Leśna malina. Leśna malina, tak, bo ale tutaj oprócz maliny są takie dobrane zioła na przeziębienie akurat. Nie? Tutaj to nie da się ukryć żadnego niedociągnięcia, żadnego tego, to po prostu musi być wszystko idealne, idealnej jakości. Tu na przykład ta lipa to jest w zasadzie, no to praktycznie przebierany jest każdy kwiatek prawie. A to są od własnych pole, czy od tak, różnych? to są zbierane my sami jakby, bo chociażby to jest ślaz. I normalnie w obrocie są te kwiatki ślazu i one można kupić, nie? Ale ten kwiat ślazu dla nas, do tej herbaty musi mieć łodyżkę. I dlatego to jest tylko i wyłącznie z naszych ekologicznych pól.
Sami je uprawiamy, sami je zbieramy i sami suszymy. Bo po prostu nie kupimy takiego produktu nigdzie. Nikt jakby go nie oferuje. Właśnie tu chodzi o ten ogonek. Czy lawenda, to też jest jeden rolnik ekologiczny, który uprawia lawendę, polski rolnik. No i to jest lawenda również liofilizowana. Ona dużo mocniej pachnie dużo niż taka lawenda tradycyjnie suszona. No i później ostatecznie one są pakowane w różne opakowania od 5 sztuk do 1 sztuki. I to sprzedajemy również przez tą sieć Amazon w Anglii, w Niemczech. No, jeśli ktoś chce taki wypić coś bardzo specjalnego. One są bardzo aromatyczne, a również to jest taki dobry prezent dla kogoś, taki naturalny. To są w takich największych opakowaniach, ale to tak jak mówię o tych trudnościach w tym zgromadzeniu, że trzeba od wiosny już zbierać, to na przykład jest chmiel, szyszki, też musi być specjalnie zebrany z łodigami. Ta herbata, tutaj co pani robi, nazywa się chyba relax, tu są same zioła takie uspokajające, to melisa, chmiel, lawenda, wrzos. W ziołach jest taka dość duża sezonowość, bo latem ludzie mniej piją ziół dużo niż zimą, ale zimą czasami musi to robić te herbaty 30 osób, żeby nadążyć z zamówieniami. Pracochłonność jest duża, bo to jedna osoba za godzinę może zrobić jak 8 sztuk, 10 sztuk maksymalnie, nie? To na godzinę. Ja tylko tutaj zajrzę, to może zaraz, bo tutaj mamy warzywa i owoce. To jest takie troszeczkę pomieszanie nowoczesności z tradycją, bo i gotuje się tam w garnkach, ale tu jest bardzo nowoczesny sterylizator. No i tutaj robimy przetwory typu soki, dżemy, powidła. Chyba najciekawsze to, bo moja ulubiona roślina to róża. Najciekawsze to właśnie chyba są te produkty z róży, bo jako chyba jedyni robimy przetwory. Tu jest co? Tu? Co to jest? To jest sok z pomarańczy. A, z pomarańczy, ponieważ to najpierw my do różnych produktów mamy to w takich dużych bańkach, a później dopiero mieszamy najczęściej w różnych układach. Taki podręczny magazynek. To jest dla ludzi, którzy będą zamówić w internecie? Tak. No, mamy takie dziwne rzeczy niektóre, na przykład jak sok z jarmużu tutaj, czy sok z natki pietruszki, to są mało znane produkty, a to jest dla takich, którzy znają takie bardzo specyficzne, bo na przykład sok z natki pietruszki działa takie w ogóle na cały układ moczowy, nie? Bardzo przeciwzapalnie i to można przy takich różnych kuracjach właśnie robić, ale mamy z takich rzadszych różnych sok z róży na przykład, albo sok z pokrzywy, z ostrożenia. To są takie raczej rzeczy, których mało kto robi, nie? Czy to sok z mniszka lekarskiego, a to z czosnku niedźwiedziego, to jest na przykład na pasożyty sok. Naprawdę? Tylko pije się na czczo przed jedzeniem. I wystarczy dosłownie taka kuracja 2-3-dniowa i mamy problem załatwiony. Ostry sos. Tutaj jest taki na przykład też mało znany produkt. Kiszony topinambur. Powiedziałeś mi wcześniej, że macie 1500 produkty? Tak. Ale jak z tym zajmować, z tym wszystkim? Bo jest ogromny. Jest to dość trudne, szczególnie jeśli chodzi o zrobienie etykiet, żeby niczego nie zabrakło. To jest jakby problem. Przepraszam. Sok pomidorowy. Co robisz w tej chwili? Co robisz? Sok pomidorowy. A, sok pomidorowy. On jest, tu w tym urządzeniu robimy najczęściej musztardę, ketchup, ale w tej chwili sok, bo on jest mieszany z przyprawami, tak? Tak. Z przyprawami. Ale piękny zapach. Pomidory kupujemy od 2 gospodarstw ekologicznych w Polsce. To są jedne chyba z najlepszych gospodarstw w ogóle takich ekologicznych.
A co się dzieje tutaj? To są pojemniki, które czekają, będzie kiszona kapusta albo górki i wtedy będą wykorzystane. A sprzedajesz w beczce w ten sposób, tak? Nie, kiszę w beczkach, A, ale później sprzedaję w słoikach. jasne. Tutaj mamy taki magazyn surowca, taki podręczny można powiedzieć, bo mamy magazyny w innym miejscu, ale tutaj do takiego bezpośredniego wydawania do produkcji. To są do tych specjalnych herbat, to surowce, tych robionych tak ręcznie. One jakby są oddzielnie składowane, bo one nie mogą być zgniecione, nie mogą być w workach, tylko właśnie są żeby zachowały swoją strukturę. Żeby mieć taką bieżącą produkcję zapewnioną, to mamy pewnie jakieś 500 ton, podejrzewam. No. Wydawało się, że to jest dużo, ale jeśli ma się tyle produktów, no to nawet każdego mieć po kilkaset kilogramów to już się zbierze. Nie? Tutaj tłoczymy w tym budynku olej na zimno. Właśnie, to jest ciekawe. To jest suszarnia? To jest czyszczalnia. Czyszczalnia. Surowiec jest jakby młócony, czyli próbuje się oddzielić liście od łodyg, bo właściwym surowcem w większości częścią rośliny jest liść, bo łodygi nie zawierają mało substancji aktywnych, to głównie liść. No i ta maszyna oddziela później te łodyżki od liścia i po przejściu przez tutaj mamy łodygę oddzieloną od liścia, nie? To jest akurat pokrzywa, czyli surowiec, który idzie można powiedzieć w największych ilościach. To jest jakby widać, nie? Czasami, to oczywiście tutaj jeszcze trochę tego liścia zostaje, ale to jeszcze raz się proces powtarza, później doczyszcza. To jest robione pneumatycznie, czyli wiatrem. To jest łatwo oddzielić, ponieważ to jakby część łodyga jest bardziej ciężka od liścia i to poprzez tego to się po prostu oddziela. A to są nasiona wiesiołka przygotowane do tłoczenia na olej. Też one są oczyszczone, ponieważ jeśli tłoczy się olej z czegokolwiek, to nasiona muszą być dobrze oczyszczone, ponieważ takie nasiona puste, lekkie nie zawierają oleju, a wręcz się olej wyciskany w nie wchłania. Nie? Tutaj jest tłoczenie oleju. To jest tak, że z tego wiesiołka na przykład, tu jest jakby w tych korpusach to tak działa jak maszynka do mięsa, czyli ściskane są nasiona bardzo mocno, także aż wycieka olej, tak? I teraz tak, tutaj powiedzmy to wiesiołek, to on jeszcze aż tak, czyli olej jest wyciskany, leci do bańki, później jest jeszcze filtrowany, a te resztki, tak zwane te wytłoki, są używane do różnych celów, albo dla pasz dla zwierząt, a jeśli zwierzęta nie chcą tego jeść, bo na przykład z niektórych gatunków, to wtedy służy jako pelet. Ale może ja wezmę tu garstkę lnu. Wiadomo, że to jest surowiec jakby, ma taką, jest nawet twarde, trudne do zgryzienia czy rozgniecenia, a w tym jest aż 30% to olej. Nie? Ponad 30% to jest olej, który można wycisnąć. Mówię w tym sensie, że jak patrzymy na takie nasionka, to trudno byłoby uwierzyć, że tyle tego oleju jest. I ten olej właśnie tłoczony w ten sposób zawiera oprócz tłuszczu, czyli oprócz oleju, to zawiera prawie wszystko, co jest w nasionach, czyli witaminy, sterole, jakieś związki mineralne, a w oleju takim tłoczonym, takim rafinowanym, czyli pochodzącym nie z takiego tłoczenia mechanicznego, tylko z takiego, jak mamy w sklepach najczęściej, czyli on jest tam, surowiec jest przemywany rozpuszczalnikami po zmieleniu. I tam jest sam tłuszcz wtedy. To jest olej do gotowania? Czy do sałatek. lekarstwo? Tak, to jest olej, którego generalnie się nie podgrzewa na patelni. Ponieważ te inne substancje, które są zawarte w tym oleju, czyli witaminy chociażby i tak dalej, one przy podgrzewaniu zaczynają dymić. I określa się dla poszczególnych gatunków oleju tak zwana temperatura dymienia.
To tak jak gdybyśmy na patelni z normalnym olejem rafinowanym, co zostawili jakąś skwarkę czy coś i ona zaczyna po pewnym czasie dymić, nie? To właśnie jest, że ten olej może służyć do krótkiego pieczenia, ale do długiego na pewno nie, ponieważ zacznie dymić. Natomiast no, on zawiera no, wszystko, co ma nasiono, a olej rafinowany zawiera tylko i wyłącznie olej. I na tamtym oleju rafinowanym można smażyć, ponieważ na samym tłuszczu nie ma tego problemu. Bo tutaj to jest właściwie surowiec, nie? To się rozlewa w zależności od zapotrzebowania, jeśli sprzedajemy luzem w bańkach takich większych i w małych butelkach. A co to był ten naszon, ten surowiec? To był akurat wiesiołek. Pije się ten olej, czy dodaje się do sałatek bardziej, żeby na przykład obniżyć zawartość cholesterolu we krwi. Bardziej się traktuje to jako lek, taki olej. Aha. Ale my tłoczymy z kilkunastu gatunków nasion, a najmniej oleju zawiera to, co jeśli chodzi o surowiec, pestki z róży, bo tylko 4% oleju, a najwięcej kokos, bo kokos zawiera do 60% oleju. No. Dawniej zioła kupowali tego typu głównie starsi, ale w tej chwili dominuje jednak młodzież, bo jest taki nurt na zdrowe żywienie. Młodzież dużo czyta, chce się zdrowo odżywiać, a przede wszystkim zwraca uwagę na ekologię, nie? I to dla nas jest bardzo ważne, że to jest takie perspektywiczne. Dobra, przerwa? Tak? Na sekundę, Okay. tak. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawych filmów o ciekawych ludzi w świecie rolnictwie. Mirek, super było. Gdzie ludzie mogą znajdować więcej informacji o wasze działania? Wystarczy w wyszukiwarkę wpisać po prostu albo ziołowy zakątek, to jest ta nasza działalność związana tutaj z usługami, z ogrodem botanicznym i z tymi usługami turystyki wiejskiej, lub Dary Natury, czyli firma, która zajmuje się przetwórstwem. Dla osób, które mieszkają w Warszawie lub w okolicach, mogę powiedzieć, że mamy 2 pijalnie ziół w Warszawie. To są takie specjalne miejsca. Jedna jest przy ulicy Mokotowskiej, przy Placu Zbawiciela, a druga przy fabryce Norblina. To są takie jakby cząsteczki właśnie Podlasia i tego miejsca w Warszawie. Miejsca bardzo klimatyczne i tam można również wszystkie informacje i wszystkie nasze produkty uzyskać. Fajnie, super było. Ja na pewno będę wrócić.